Rok 1289. Polska pogrążona jest w chaosie politycznym. Kilka miesięcy wcześniej, 30 września 1288 roku, umiera bezpotomnie książę krakowski i sieradzki Leszek Czarny. Jego śmierć wywołuje kryzys sukcesyjny. Rozpoczyna się zaciekła walka o panowanie nad stołecznym Krakowem. Tron krakowski, prestiżowy symbol władzy nad rozbitym krajem, staje się obiektem rywalizacji wpływów książąt z różnych gałęzi rodu Piastów. W Małopolsce wrze możnowładcy są podzieleni, a na horyzoncie rysuje się niebezpieczeństwo interwencji z zewnątrz. Na początku konfliktu głównymi pretendentami do władzy w Krakowie są dwaj potężni panowie piastowscy. Bolesław II Mazowiecki, książę płocki, reprezentujący linię mazowiecką Piastów, oraz Henryk IV Probus, książę wrocławski ze Śląska. Obaj roszczą sobie prawo do tronu krakowskiego po zmarłym Leszku. Władysław Łokietek, młodszy brat przyrodni Leszka Czarnego, początkowo postanowił poprzeć w tych zmaganiach Bolesława II. Łokietek, ambitny książę kujawski, władający Brześciem Kujawskim i świeżo odziedziczonym Sieradzem, marzy o zjednoczeniu rozbitych dzielnic, ale wie, że sam ma zbyt małe siły, by sięgnąć po Kraków. Sprzymierza się z Bolesławem Płockim, licząc, że wspólnie pokonają śląskiego rywala. Tymczasem Henryk IV Probus również nie próżnuje. Ten doświadczony władca, książę wrocławski, ma reputację energicznego i sprytnego polityka. Wykorzystuje poparcie części możnowładztwa małopolskiego oraz wpływowego mieszczaństwa pochodzenia niemieckiego w Krakowie. Jeszcze pod koniec 1288 roku Henryk z marszu opanowuje miasto Kraków. Jego oddziały wkraczają na Wawel i osadzają tam własną załogę. Dla wielu możnych Małopolski jest to jednak zamach na ich prawa. Kraków ma więc dwóch konkurencyjnych władców. Konflikt wisi w powietrzu. Henryk IV Probus nie zamierza ustępować. Choć zdobył Kraków, zdaje sobie sprawę, że utrzymanie go będzie trudne bez dodatkowego wsparcia. W Małopolsce wielu jest mu wrogich, a na północy gromadzą się siły kujawsko-mazowieckie, wierne Bolesławowi i Łokietkowi. Na początku 1289 roku Henryk decyduje się sięgnąć po pełnię sił militarnych. Wyrusza na Śląsk, by zebrać większe wojska i sprzymierzeńców do ostatecznej rozprawy. Jego plan jest śmiały: ponownie uderzyć na Małopolskę, tym razem z przytłaczającą przewagą. Na wezwanie Henryka odpowiadają śląscy książęta. Ze Śląska ruszają również oddziały wystawione przez Henryka III Głogowskiego oraz Henryka IV Legnickiego. Choć udział tego ostatniego bywa kwestionowany przez część historyków. I młody książę Przemko Ścinawski, Henryk Probus, nie waha się także skorzystać z pomocy zagranicznej. Do jego dyspozycji stają zaciężni rycerze z Niemiec. To prawdziwie potężna śląsko-niemiecka koalicja, której celem jest utrzymanie Małopolski we władaniu Henryka IV. Po drugiej stronie konfliktu krystalizuje się sojusz kujawsko-mazowiecki, zasilany dodatkowo posiłkami z Wielkopolski i Pomorza. Książę płocki Bolesław II gromadzi pod swym sztandarem Mazowszan spragnionych wpływów w Krakowie. Wspiera go energicznie Władysław Łokietek, prywatnie przyrodni brat zmarłego Leszka Czarnego. Łokietek wnosi do koalicji oddziały z Kujaw i ziemi sieradzkiej. Co ważne, wsparcie udziela także potężny władca Wielkopolski, Przemysł II, a z północy przysyła swoje chorągwie książę pomorski Mściwoj II. Rycerze wielkopolscy i pomorscy zasilają armię Łokietka i Bolesława, choć ich dokładna liczba nie jest znana. Tak sformowany sojusz zamierza odebrać Kraków Henrykowi IV i osadzić na tronie swojego kandydata. Stawka jest wysoka, to nie tylko walka o jedno miasto, lecz kolejny etap zmagań o zjednoczenie rozbitego Królestwa Polskiego. Motywacje obu stron są wyraziste.
Henryk IV Probus marzy o koronie królewskiej, do której zresztą poczynił już starania w papiestwie. Opanowanie Krakowa ma mu dać przewagę moralną i polityczną nad rywalami. Dla Łokietka to również sprawa osobista i dynastyczna. Jako krewny Leszka czuje się spadkobiercą jego rodu i praw do Małopolski. Bolesław Mazowiecki liczy, że jako władca Krakowa zwiększy prestiż swojej linii i umocni wpływy Mazowsza. Obie koalicje wiedzą, że decydujące rozstrzygnięcie jest blisko. Na przełomie 1288 roku i 1289 wojska zaczynają się przegrupowywać. Małopolska staje się sceną marszów i kontrmarszów. Każda ze stron szuka dogodnego momentu do zadania ciosu. Zima, początek 1289 roku okazuje się kluczowa. Henryk Probus, przygotowawszy u siebie na Śląsku posiłki, wysyła część oddziałów naprzód, by zabezpieczyć Kraków przed spodziewanym atakiem wrogiej koalicji. Śląscy książęta z silnym chówcem swoich rycerzy oraz najemników przekraczają granicę Małopolski. Kraków udaje im się utrzymać. Obsadzają Zamek Wawelski, załogę lojalną Henrykowi. Po wykonaniu zadania zabezpieczeniu stolicy śląskiej oddziały zaczynają odwrót na Śląsk. Zapewne zamierzają połączyć się z główną armią Probusa, szykującą się do zasadniczej kampanii. Henryk IV planuje bowiem wkrótce osobiście wkroczyć do Małopolski z nowymi siłami. Jednak wydarzenia przybierają dla niego nieoczekiwany obrót. Książęta śląscy obrali drogę powrotną wiodącą przez ziemię księstwa bytomskiego. To właśnie na pograniczu małopolsko-śląskim, niedaleko miasteczka Siewierz, dojdzie do spotkania wrogich armii. Jest luty 1289 roku, zima, która nie zatrzymuje wojowników przed marszem. Ślązacy, zmęczeni wyprawą, rozkładają się obozem w okolicy Siewierza. Być może nie spodziewają się ataku tak daleko od Krakowa. Jednak dla koalicji Bolesława i Łokietka to idealna okazja. Ich armia maszeruje na południe, omijając same umocnienia Krakowa, za to ścigając ruchome siły nieprzyjaciela. Oddziały kujawsko-mazowieckie dopadają Ślązaków podczas postoju pod Siewierzem. Zaskoczenie jest całkowite. Rozpoczyna się bitwa, która przejdzie do historii jako bitwa pod Siewierzem, niekiedy bitwą pod Bogucicami. Ranek 26 lutego 1289 roku w okolicach Siewierza był prawdopodobnie mroźny. Śląscy rycerze znużeni nocnym marszem ogrzewali się przy ogniskach, gdy nagle z północy dobiegły odgłosy trąb i bojowe okrzyki. Na ich obóz runęły zwarte chorągwie mazowieckie, kujawskie i łęczyckie. Władysław Łokietek osobiście prowadził swoich wojowników do ataku, wspierany przez rycerstwo Bolesława Płockiego i oddziały łęczyckie księcia Kazimierza. Zdezorientowani Ślązacy chwytają za broń i w pośpiechu formują szyki. Dochodzi do gwałtownego starcia. Jan Długosz, późnośredniowieczny kronikarz, opisuje tę bitwę jako wyjątkowo zajadłą i krwawą. Doszło do wielkiej, obustronnej rzezi, a zimowe powietrze przeszywają szczęk mieczy i krzyki rannych. Siły Henryka Probusa dowodzone w terenie przez śląskich książąt próbują stawić opór naporowi koalicji. Bolko I Opolski staje na czele swojej opolskiej chorągwi. Walczy dzielnie, lecz sytuacja staje się krytyczna. Przem Kościniawski, młody książę mający zaledwie około 20 lat, również uczestniczy w wirze walki. To jego pierwsza poważna bitwa i zarazem ostatnia. W ferworze walki Przemko zostaje ścięty z konia. Źródła zgodnie podają, że książę Przemko poległ. Przemka obdarto ze zbroi i zamordowano z zimną krwią przez oprawców. Kroniki śląskie oskarżają wręcz Łokietka o wydanie rozkazu zabicia rannego księcia. Trudno dziś potwierdzić prawdziwość tych oskarżeń. Wielu rycerzy śląskich pada trupem, inni rzucają się do ucieczki. Bolko I Opolski zostaje ranny w boju. Dostaje się do niewoli razem z garstką ocalałych dostojników śląskich. Straty po stronie Henryka Probusa są ogromne. Prócz śmierci Przemka i pojmania Bolka poległo wielu znakomitych rycerzy śląskich oraz niemieckich najemników. Armia śląska zostaje rozbita. Niedobitki wojsk Henryka Probusa pieszczą w nieładzie na Śląsk.
Bolko, wciąż cierpiący od ran, zostaje osadzony w więzieniu. Spędzi w niewoli blisko rok, zanim wykupi się na wolność. Bitwa pod Siewierzem dobiegła końca. Na pobojowisku leżą setki poległych. Ta zimowa batalia okazała się najbardziej krwawą potyczką okresu rozbicia dzielnicowego. Historycy szacują, że po każdej ze stron mogło walczyć po 700-800 zbrojnych rycerzy, co czyni z bitwy starcie średniej wielkości, ale o bardzo dużej proporcji zabitych. Wieści o klęsce Ślązaków pod Siewierzem wstrząsnęła dworem Henryka IV. Dla Łokietka zaś i jego sprzymierzeńców zwycięstwo to stało się źródłem nadziei na odwrócenie losów walki o Kraków. Militarny triumf pod Siewierzem szybko przyniósł wymierne korzyści polityczne koalicji Łokietka i Bolesława. Władysław Łokietek nie zamierza tracić czasu. Niemal od razu po bitwie na czele swoich oddziałów wkroczył do opuszczonego przez wroga Krakowa i przejął kontrolę nad miastem. Wedle przekazów to Łokietek jako pierwszy z sojuszników objął władzę w Krakowie. Być może dlatego, że Bolesław II Mazowiecki, formalny kandydat na tron, wahał się lub zajęty był zabezpieczeniem zdobytych łupów. Władysław ogłosił się księciem krakowskim i sandomierskim, roszcząc prawo do Małopolski w imieniu swoim i sprzymierzeńców. Faktycznie opanował stolicę, choć Wawel Królewski wciąż się bronił, obsadzony śląską załogą Henryka. Mimo to przez moment wydawało się, że młody kujawski książę odniósł decydujące zwycięstwo w długiej batalii o Kraków. Rzeczywistość okazała się jednak bardziej skomplikowana. Zwycięstwo pod Siewierzem nie przyniosło koalicji tak trwałych efektów, jak na to liczono. Po pierwsze, Bolesław II Mazowiecki z nieznanych do końca przyczyn zrezygnował z ubiegania się o tron krakowski wkrótce po bitwie. Henryk IV Probus otrząsnął się z szoku i szybko zorganizował nowe siły na Śląsku. Już kilka miesięcy po utracie Krakowa śląski książę przeprowadził kontratak. Latem 1289 roku pojawił się z armią pod Wawelem. Łokietek, mimo że dzielnie bronił miasta, nie był w stanie odeprzeć przewagi wroga. Henryk IV odzyskał kontrolę nad Krakowem, zmuszając Władysława do ucieczki z miasta. Kroniki podają, że Łokietek zdołał wydostać się z oblężonego Krakowa dzięki pomocy franciszkanów, którzy ukryli go przed pościgiem Henryka. Tym samym triumf spod Siewierza został w dużej mierze zaprzepaszczony. Małopolska znowu znalazła się w rękach Henryka Probusa. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.